Cześć, ja jestem Kuba i na co dzień pracuję w Helicontext w dziale rozwoju i badania nad produktem. Dzisiaj pokażę Wam, jak nie zapomnieć wyposażenia na strzelnicę, jak go dobrze zorganizować. Każdy z Was choć raz w życiu spotkał się z sytuacją, że miał wszystko, karabiny, powoli sobie rozłożył, poszedł do tarczownicy, przypiąć tarczę i powiedział: aha, nie mam takera. Więc zaczyna się pożyczanie, a może akurat jesteście sami, bo macie okazję strzelać w wczesnych godzinach. To jest rozwiązanie. To jest torba, którą mam spakowaną zawsze. Chyba najlepiej spakowana torba ze wszystkich, które mam, dlatego że ma mi ułatwić życie i pracę, podczas gdy pracujemy nad produktem, który dla Was przygotowujemy. Zorganizowałem ją w bardzo prosty sposób. Jest to torba Mission. Torba, która została wymyślona m.in. dla policjantów, tak żeby mieć tu wszystkie ważne rzeczy na misje, operacje, zadania, które wykonujemy, ale można ją też zaadaptować jako torbę strzelecką i można tak używać. Idąc od lewej części, Waszej prawej, tutaj zaadaptowałem sobie miejsce na przykład butelki na wodę i faka, dlatego żeby zawsze go mieć na sobie. To, co mam na sprzęcie, to jest jedna sprawa. Tutaj mam zawsze, dlatego że mogę nie zabierać sprzętu, a może dokonał się jakiś fuck up i nie zabrałem go. Mogłem zapomnieć, mogłem gdzieś zostawić. Jakby cały czas wozimy ten sprzęt i to ma mi ułatwić, jeśli jadę, szczególnie ze znajomymi na strzelnicę, żeby mieć tego naprawdę dużo. Bo tak samo, gdy strzelamy, zawsze powinniśmy mieć apteczkę, szczególnie przygotowaną do postrzałów. Tak samo, gdy jak macie nóż, powinniście mieć zawsze apteczkę przy sobie. I tutaj bardzo prosty sposób, mam prosty, zapakowany zestawik z gazami do pakowania, z opatrunkiem izraelskim, nożyczkami i plus dodatkowo mam duży opatrunek. A tą część wykorzystuję przenosząc stazy. Mam tu akurat 3 stazy, to na naprawdę duży fuck up jestem przygotowany, 2 różne. Tu mam softa, mam tu kata 7 i tak jestem zawsze gotowy. To mi ma zapewnić bezpieczeństwo. Przechodzimy do komory głównej. Tutaj przede wszystkim mam słuchawki. Akurat 2 pary, dlatego że mam jedną swoją prywatną dla siebie, żeby aktywną, żeby lepiej się komunikować, lepiej słyszeć wszystko, i drugą awaryjną w formie backupu, czy to dla gościa, który akurat razem ze mną strzela, czy po prostu dla kogoś znajomego, a może ktoś akurat zabrał. A tutaj mam stopery w górnym pouczu, w insercie wrzepiony, tak żeby więcej tych stoperów mieć, jeśli strzelamy w większej grupie. Kolejna sprawa, ochrona oczu. Zawsze jak strzelacie, powinniście mieć ochronę oczu, dlatego że wracają często odłamki z kulochwytu w naszą stronę, więc niektórych rzeczy nie da się już usłyszeć. Tu mam różne okulary. Są to okulary wszystkie z zestawu naszych Shooting Pro lub Shooting Basic. Mam tutaj różne 3 pary, tak żeby mieć też dla innych gości, którzy ze mną strzelają. W górnej klapce, tak żeby sobie nie zapomnieć, a żeby dać dodatkowe rzeczy, mam tu chustkę do optyki, kawałeczek takiego ręczniczka z mikrofibry, mam oczywiście jakieś wizytówki, bo jak wiecie ciągle pracuję, i notes. Tutaj pewnie część pomysłów, które kiedyś zobaczycie, tutaj właśnie one są zapisane podczas strzelania. W komorze głównej, idąc do następnego, czego potrzebujemy na strzelnicy? Amunicji. Amunicję zorganizowałem sobie w ammoboxach. Tutaj mam 9, czyli kaliber 9 mm. Tutaj w innym kolorze mam 223. W ten sposób łatwo jest mi tym zarządzić. Wyciągam od razu pełen zestaw amunicji. Tyle mi spokojnie na jedno strzelanie wystarczy. Jeśli więcej, to więcej spokojnie tutaj zmieszczę. Jeśli strzelanie, to przede wszystkim tarcze. Z tyłu mamy odrzepianą kieszonkę na płaskie przedmioty. Tutaj akurat mam kilka tarcz różnych. Strzelam też również do karty K4, one tu wchodzą idealnie, dlatego że po prostu czasem zostały jakieś notatki, gdzie druga strona jest czysta. Tutaj tarcze akurat musiałem je złożyć na kilka razy, żeby tutaj weszły, więc ten zestaw mi pozwala przenosić naprawdę dużo tarczy. Jeśli mieliśmy tarczę, to co jest nam potrzebne do przypięcia? Tarczy taker. Taker przenoszę w tej bocznej kieszonce. On zawsze wraca po strzelaniu na swoje miejsce i tutaj jest tylko taker po to, żeby widzieć, jeśli ją zapinam dopiero po tym, jak on tu wróci na swoje miejsce, tak żeby nie zapomnieć. Widziałem wiele takerów zostawionych na strzelnicy i do takera oczywiście mam amunicję, czyli zszywki. Tutaj jest zawsze zapas zszywek, muszę dokupić, bo już widzę, została jedna paczka. Jeśli amunicja, to
przede wszystkim tu przenoszę dodatkowe magazynki, bo raczej magazynki przenoszę w sprzęcie, przenoszę w wyposażeniu, gotowe już załadowane w ładownicach, tak żeby widzieć, ile ich miałem, ale tutaj mam jakieś dodatkowe, jeśli tak jak wspomniałem, ktoś ze mną jedzie na strzelanie, tutaj mam jeszcze dodatkowe magazynki i tutaj mam rękawiczki. Dlaczego w tym miejscu rękawiczki? To jest jedne z 2 lub 3 par, które zawsze mam ze sobą. Te zawsze są, bo też mi się kilka razy zdarzyło, że byłem na strzelaniu i nie miałem rękawiczek. Czasem jest ciężko, pokaleczycie się, cała sadza jest wtedy na waszych rękach. Drugi zawsze mam w torbie na karabin, zawsze mam też rękawiczki i zawsze przypięte do pasa, tak żeby móc łatwo nimi zarządzić. Oprócz tego, co tu jeszcze widzimy? Widzimy wycior, jakie takie podstawowe narzędzie. Zdarzają się różne awarie karabinu na przykład i to ma nam pomóc. Tu mam kieszonkę z całym zestawem, tak, bo zdarzają się różne sytuacje. Tu mam timer, dlatego że z całym zestawem, że zdarzy się, że się włączy w torbie, albo zapomnę go wyłączyć, albo się po prostu wyładuje i zapomniałem go doładować. Zawsze mogę to nadrobić, czy w aucie po drodze na strzelnicę, czy mogę to po prostu z powerbanka. Więc tu jest cały zawsze zestaw, tak żeby nie zgubić. I też zapinam tą kieszonkę dopiero kiedy taker wróci na swoje miejsce. Łatwiej mi jest tym zarządzać. Oprócz takera oczywiście jakieś drobne zestawy naprawcze typu trytytka czy opaska zaciskowa. Mam też taśmę, która jest potrzebna. Oprócz taśmy można by mieć, ale niestety aktualnie właśnie wykończyłem swoje zapasy. Zaklejki do tarczy, tak żeby łatwo je zaklejać, tak żeby na przykład zakleić sobie okno wylotowe kolimatora gdzieś podczas ćwiczenia. Tutaj mamy jeszcze jeden insert, tutaj przynoszę dużą ilość baterii, tak żeby móc wyposażyć się w pełni i tu jeszcze znajduje się kilka opasek zaciskowych, ich nigdy za dużo, zawsze się przydadzą, coś poprawić, mocniej przytwierdzić. Mamy magazynki do pistoletu, tutaj jeszcze się w tym wszystkim zmieściło 4 magazynki. Bo jak tak wspominałem, zawsze przynoszę magazynki w wyposażeniu. Wtedy mamy gotową torbę. To jest moja konfiguracja torby. Możecie ją skonfigurować pod swoje potrzeby i wymagania. A jeśli ktoś szuka większej, również znajdziecie je w naszej ofercie. Pamiętajcie, jesteśmy tylko ludźmi. Każdemu choć raz zdarzyło się coś zapomnieć. Torby mają nam zorganizować ten cały sprzęt tak, żeby strzelectwo było czystą radością.